Dzisiejszy odcinek będzie niezwykły i warto go naprawdę obejrzeć do końca. Jak to się stało, że leciałem sam wielkim Airbusem A350 przez ocean? Poczułem się jak Tom Hanks w filmie Terminal. Jakie dodatkowe, niekoniecznie dobre doświadczenia zagwarantowały mi linie lotnicze? To sytuacja wręcz niespotykana. To jak wygrana w totolotka. Jestem na pokładzie Airbusa A350 i lecę prawie pustym samolotem przez ocean z Cancun do Madrytu. A dlaczego się tak stało? Opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie. Jednak od początku. Dzień rozpoczynam niezmiennie w Cancun, we wspaniałym hotelu na styku Morza Karaibskiego i Zatoki Meksykańskiej. W tym hotelu niczego nie brakuje. Są 2 baseny, 2 jacuzzi, kort tenisowy, 5 restauracji tematycznych i fantastyczny widok z wysokich pięter pokoi hotelowych. Dzisiaj w Cancun 35 stopni, mniejszy wiaterek, jest patelnia okropna. Strasznie to jest. To mój hotel. Skóry. A tu mój pokój. Widoki na to piękne morze, a przepraszam, na ocean. Jestem już na lotnisku w Cancun, za 2 godziny mam lot do Madrytu. W Meksyku śmierć jest jednym z najważniejszych elementów kultury, a czaszka jest jej symbolem. Stąd na każdym kroku znajdziecie charakterystyczne elementy, pamiątki związane z tą właśnie tradycją. Wchodzę na pokład samolotu, jednak za chwilę wydarzy się coś, co rozpocznie niezapomnianą meksykańską przygodę. Stało się coś, czego nie oczekują pasażerowie samolotów, a mianowicie lot został odwołany. Wcześniej 3 godziny czasu spędziłem w samolocie, była jakaś lusterka. Piloci, technicy, stewardesy sprawdzali wszystko, włączali elektrykę i włączali ponownie w samolocie. Światło gasło, widocznie jakaś lusterka związana z elektryką i ostatni komunikat w samolocie był taki, że jeżeli nie uda im się odpalić kolejny raz elektryki, no to będzie lot skancelowany, będzie trzeba się udać do hotelu. W tej chwili odebrałem już bagaż, ale linie lotnicze powiedziały, że muszę tutaj czekać, aż wszystkie ponad 300 osób odbiorą bagaż i będą informować, jaki przedział hotelu dostanę, gdzie należy się udać, w jaki sposób. Ale dostałem też również bardzo ciekawą, nową informację, a mianowicie, że jutro nie ma lotu powtórnego, powrotnego z Cancun do Madrytu, bo taki lot tutaj wybrałem. Miałem spędzić jeszcze w Madrycie 3 dni. Się okazuje, że jutro te linie lotnicze nie oferują do Madrytu, więc zapowiada się chyba kilka dni dodatkowych w Meksyku, na co chyba nie warto narzekać. Zawsze lepiej spędzić 3 dodatkowe dni w Meksyku, aniżeli w Madrycie, bo do Madrytu jest dużo bliżej. Z Polski zawsze do Madrytu można skoczyć, tym bardziej, że w Madrycie też nie ma wielu jakichś super fajnych atrakcji. Zobaczymy, jaki będzie rozwój wydarzeń. Na razie jest jeden wielki chaos na lotnisku, mało informacji, dużo wkurzonych ludzi. Ja cierpliwie czekam, chociaż jest godzina 22 i troszkę na nogach już jestem, jest trochę zmęczenie, no powinienem być tak naprawdę w połowie lotu już, a cały czas siedzę na lotnisku. Minęło kolejne 20 minut, nadal zero informacji. Mówią, że wszystkie osoby muszą odebrać bagaż ponad 300 osób, a to nadal cały czas trwa, aby mogli podać informacje o podziale hotelowym, transporcie do hotelu, wyżywieniu itd. Mam nadzieję, że to szybko minie. Plusem też takich sytuacji jest to, że macie obowiązkowe odszkodowanie odwołanego lotu, bodajże 250 euro. Nie wiem, jak jest tutaj poza Europą, ale pewnie to jest jakaś stawka bardzo podobna, więc jakaś tam rekompensata będzie i zazwyczaj przydzielają hotele też takie 5-gwiazdkowe wyższej półki, więc to też jest jakaś lekka rekompensata. W końcu wypuścili wszystkich z lotniska i zaczął się jeden wielki chaos z przydzielaniem autokarów, które wywożą ludzi do różnych hoteli. Kompletnie nikt nad tym nie panował, a turyści byli już bardzo zmęczeni i sfrustrowani tym, jak linie World to Fly postępują z nami. Są już 4 godziny po tym, jak lot powinien się odbyć. Byli w wielkiej kolejce przed terminalem, podzielili nas na jakieś 4 grupy. Nie wiadomo jeszcze, jakie hotele dostaniemy, nie wiem, gdzie się znajdę. Nie wiem, o której, mało jest informacji. Potwierdzili informację, że na pewno jutro nie ma lotu powrotnego, więc spędzę w Meksyku na pewno jeszcze trochę czasu. Przygoda. Lubię przygody, więc
Nie narzekam. Hotel Catalunia w Playa del Carmen to prawdziwa perełka Yucatanu, dlatego nie narzekałem na swój los. Wielu turystów było bardzo niezadowolonych, bo mieli konkretne plany w swoich miejscach powrotu, a jedna para nawet leciała na swój własny ślub, więc odłożenie lotu 2 dni później było dla nich naprawdę wielką katastrofą, więc kompletnie nie dziwię się ich nerwom. Niestety w związku z kancelowaniem lotu, no taki dostałem hotelik blisko Tulum na ocean z przepięknym parkiem. No cóż zrobić, no trudno, no jakoś to przeżyję, ciężko będzie, ale trzeba. Hola. Hola. Co ja to dostałem? Nie wiem co tu dostałem, ale coś dostałem, a jakąś czekoladkę. O, gracias. O, dostałem teraz elodzika jeszcze jednego. O, gracias. No nieźle, gracias, gracias. O, jeszcze dostaję jakieś złoto. O, gracias, gracias. Dostałem pełno mnóstwo jakichś rzeczy. Ale jaja. Jeszcze drinki rozdają. Bardzo miłe. O, what is this? Mojito. O, gracias, señor. No chyba przyjmę tą propozycję linii lotniczych. Okej, akceptuję. Jeszcze lody, jakieś złoto. O, bardzo fajny klimacik. No i jest już kolejny dzień, bo wczoraj nie miałem siły nagrywać więcej, ale informacje są i złe i dobre, a mianowicie wczoraj dotarłem około 2:00 w nocy dopiero do alternatywnego hotelu, który zaproponowali, a wy to widzicie tutaj za moimi plecami, więc narzekać nie będę. Hotel w ogóle zlokalizowany jest blisko Tulum, więc jest duża szansa na to, że dodatkowo zwiedzę sobie jeszcze Tulum, czego nie planowałem, bo była zbyt duża odległość od Cancun. To jest pomiędzy Playa del Carmen a Tulum zlokalizowany ten hotel, więc jest bardzo, bardzo fajnie. I to jest akurat dobra informacja. Hotel jest oczywiście 5-gwiazdkowy. Zazwyczaj przy kancelowaniu lotów mają obowiązek przekierować właśnie do hoteli najwyższej klasy z największą ilością gwiazdek i taki też hotel mi się trafił. Gorsza informacja jest taka, że nadal nie mam od linii lotniczych informacji na temat lotu powrotnego. Jedyną informację, którą dostałem, to to, że jutro, w dniu jutrzejszym, technicy będą próbować naprawiać samolot, te problemy techniczne z elektryką, a jeżeli to się nie uda, to podstawią nowy samolot. Więc co najmniej wczorajszy i dzisiejszy dzień mam ekstra w Meksyku, a być może jeszcze jutrzejszy i być może jeszcze jeden, bo nie wiadomo kiedy ten nowy samolot podstawią, jeżeli się naprawa nie uda. W Madrycie też miałem 3 dni zarezerwowany hotel i znowu lot powrotny do Warszawy i później z Warszawy do Wrocławia, więc muszę to wszystko poreschedulować, ale na razie nie wiem na jakie terminy poreschedulować, więc już na przykład nie mogę odwołać bezpłatnie rezerwacji za hotel w Madrycie, naliczą mi opłaty, ale ten koszt na pewno poniesie linia lotnicza, a nie ja, więc będzie to kwestia organizacyjna. Ale jakoś nie jestem tym faktem bardzo zasmucony, patrząc na to, co za mną. Kwintesencja Meksyku, to mi się podoba. No kurde, patrzcie tu. Tutaj przy basenie zobaczcie jakie atrakcje czekają na gości. Kici, kici, taś, taś. Ale nie wiem co to jest, to guarana? To jest agawa? Agawa to jest chyba owoc. Ten ogród tutaj jest naprawdę bardzo ciekawy. Właśnie co tutaj chodzi, to jest chyba świstak. Co to za zwierzątko? Ale niesamowity jest ten ogród. Właśnie mówili na wejściu, że to jest bardzo dużo zwierzyny egzotycznej, która się czai w tych ogrodach hotelowych. No i uciekł. Ale pięknie. Bardzo jest mi przykro z tą całą sytuacją. Muszę tutaj przybywać. Szczególnie w tym jacuzzi. Nie wiem co z tym zrobić. Będę na pewno potrzebował silnej terapii po powrocie.
Sytuacja nie jest komfortowa, na pewno nie jest komfortowa. Duża dawka stresu, dużo emocji związanych z odwołaniem rezerwacji. Nie wiem, dlaczego oni mi to robią. Po co tak ludzi stresują? Mógłbym być już w Polsce, tu jest 17 stopni. Muszę się męczyć w tym Meksyku. Jeszcze nie wiem kiedy wrócę. Być może za 3-4 dni. No jak tak można? No? Spotkałem kilku Polaków w samolocie, którzy byli mocno zestresowani tą sytuacją. Tym, że jest późna godzina i od godziny 17 tak naprawdę na lotnisku go transferowali nas autobusem do hotelu dopiero o 2 w nocy. Byli mocno tym zestresowani, brakiem informacji oraz niepewnością, kiedy wrócą, czy nawet pojawiły się takie wątpliwości, czy ich z pracy nie zwolnią w związku z tym, że lot został odwołany. W związku z tym mam trochę doświadczenia w tych sytuacjach związanych z odwołaniem lotu, więc nie jest to nic stresowego. Postarałem się te osoby troszkę bardziej uspokoić i przekonać, że na pewno będą po czasie, po faktum zadowolone z tej sytuacji. Otrzymamy hotel spełniający wysokie standardy, bo to jest konieczny warunek przy odwołaniach lotów, który musi zagwarantować linia lotnicza. I że naprawdę nie jest to sytuacja stresowa, a za wszystkie koszty związane z odwołaniem lotu, łącznie z kolejnymi hotelami, kolejnymi lotami, ponoszą linie lotnicze, plus jeszcze otrzymasz rekompensatę, czyli odszkodowanie, które jest zależne od długości lotu, od linii lotniczych, ale generalnie można się spodziewać tutaj lotu w okolicach 500-800 euro. Zobaczymy, jak długo będzie to trwało. Wysokość lotu uzależniona jest od długości lotu. Tutaj lot mamy oceaniczny, przez ocean. Są to najdłuższe z możliwych lotów. Można się tutaj spodziewać największych odszkodowań. Zobaczymy, co tutaj linie lotnicze oferują. Trzeba się jedynie nastawić na to, że zgodnie z regulaminami linie lotnicze mają 3 miesiące czasu na zwrot odszkodowania, więc trzeba się po prostu uzbroić w cierpliwość. Hola chicos! Adios! Kolejny dzień. Jestem już na lotnisku w Cancun. Sytuacja wygląda następująco. Wczoraj wieczorem podali nam informację wszystkim pasażerom, których odprawili do hotelu Catalunya, że wylot będzie następnego dnia, czyli dzisiaj, o godzinie 14 i o 9 podjedzie do hotelu do nas już bus. Odbierze wszystkich, zawiezie na lotnisko. Od godziny mniej więcej 10 jesteśmy na lotnisku w Cancun, ale sytuacja wygląda następująco. Zero informacji, nawet nie ma numeru lotu, w którym będziemy lecieć. Ten lot w ogóle nie jest zidentyfikowany na żadnej tablicy, na tablicy przylotów w Madrycie, ani wylotów w Cancun. Nie ma na razie tego lotu. Informacja podaje, że być może za godzinę pojawi się jakiś info odnośnie tego wylotu, ale na chwilę obecną linie World to Fly, bo tak się nazywają, nie podają żadnej informacji, a jest już godzina 14, czyli godzina, o której powinniśmy już wylatywać. Docelowo powinniśmy, według wczorajszych informacji, dolecieć do Madrytu o godzinie 9 rano, o godzinie, 7 rano, ale już wiem, że to jest niemożliwe. Wczoraj udało mi się też wieczorem szybko ogarnąć przebukowanie hotelu w Madrycie oraz lotu powrotnego z Madrytu do Warszawy i z Warszawy do Wrocławia. Ale istnieje tutaj ryzyko, że znowu będzie trzeba przebukować wszystko ponownie, bo tutaj też powiedzieli, że jeżeli nie uda im się naprawić tego samolotu, a nie jest jeszcze naprawiony, no to albo będzie lot znowu przełożony, albo polecimy innym samolotem. Zobaczymy, która wersja okaże się prawdziwa. Przygoda, każdej chwili szkoda. Na miejscu co się dzieje. Najgorsze jest to takie czekanie w kolejkach. W tej chwili już czekam 6 godzin i zero informacji. Najgorsze to jest ten brak właśnie informacji. Nie ma. O 14 godzinie powinien być lot do Madrytu. Cisza, zero. Nie ma żadnego wymówki. Kolejny update z lotniska. Wyobraźcie sobie, że mieliśmy wylecieć o 14 godzinie. Jestem już po kontroli bezpieczeństwa, po check-inie, mam już bagaż oddany, to jest w ogóle na tym lotnisku restauracja Babaga. Dosyć rzadko się zdarza, na lotnisku była ta restauracja, więc nie umieszkałem skorzystać. No i wyobraźcie sobie, że powiedzieli nam, że lot jest jednak nie o 14,
tylko o 21 godzinie. Ja już się mylę w tych informacjach, nie wiem co wam powiedziałem, co nie? Ale że o 21. Teraz jest godzina 18, czyli już nie pamiętam ile ja czekam. Od 6 rano, bo od 6 rano wstaliśmy. Jeszcze takiej sytuacji na lotnisku nie miałem nigdy. My wreszcie spię, jest godzina 18, więc siedziałem tutaj z myślą, że za 3 godziny wylatujemy i przed chwilą padła informacja, że niestety lot został skancelowany i że dzisiaj na pewno go nie będzie. Nic więcej, nic więcej. Czy samolot jest naprawiany, nie mogli go naprawić, części nie przyszły, czy cokolwiek, nie wiadomo o co chodzi w ogóle. Zero informacji z tych linii. Te linie się nazywają World to Fly, żebyście wiedzieli, bardzo popularne światowe linie z dużą renomą, więc obijajcie szerokim łukiem, bo ilość informacji przekazywanych nam klientom jest totalnie zerowa. Musimy sami się dowiadywać, gdzie wypadli. Nie ma żadnego przedstawiciela linii. Wiemy jedynie to, że lot jest odwołany. I tylko tyle. Ja jestem prawie pewien, że tutaj chodzi o oszczędność linii lotniczych pod kątem noclegów w hotelu, bo oni byli prawdopodobnie bardzo pewni tego, że nie wylecimy, bo nie naprawią tak szybko tego samolotu, ale nie chcieli płacić za kolejną dobę hotelową, dlatego wszystkich wywieźli na lotnisko. Na lotnisku czekaliśmy ponad 10 godzin. I w tej chwili zaraz wywiozą nas z powrotem do tego samego hotelu, do którego droga wynosi 1,5 godziny. Następnie będzie godzina już pewnie gdzieś 19, 20, więc nie będzie można już skorzystać z basenu, z plaży. Jedynie będziemy mogli zjeść kolację, no nam opłacą i pewnie jutro z samego rana pobudka o 6 rano i będziemy męczeni ponownie. No, widzę, że są jakieś nowe informacje, bo się tłum ruszył i zobaczymy co tam słychać, ale powiedzieli, że lotu dzisiaj nie będzie na 100%, być może będzie jutro, ale też nie wiadomo. Więc ja nie wiem, ile potrwają te dodatkowe dni. Jest totalny chaos. Teraz zawołali nas tutaj i w sumie to wygląda tak, jakbyśmy mieli zejść rękawem do autobusu na płytę lotniska, który nas zawiezie po walizki i następnie przewiezie do autobusu, który nas przewiezie do hotelu. Jakiś Armagedon. A wylot powinien być o 21, naszego lotu tutaj nie ma, więc nigdy nie było. Więc to od razu wskazywało na to, że jest mało prawdopodobne, że wylecimy, no ale oszczędność dla linii lotniczych no, oczywiście gigantyczna. No to są jakieś jaja, rzeczywiście wpuszczają nas do rękawa. Mimo, że mam odwołany lot, ja nie wiem dokąd będzie ten rękaw prowadził, ale to jest jakieś jaja, pierwszy raz coś takiego w życiu widzę. Zobaczymy. Okej, ten rękaw idzie się z tego rękawa, idzie się po odbiór bagażu na dół. Jednak to nie jest to, ale trzeba przejść kontrolę graniczną, ale super. Zajebiście. Już to robiłem 2 razy, więc co to za problem? Jestem już przy odbiorze bagażu. Na chwilę obecną nie wiadomo nawet przy której taśmie będzie odbiór naszego bagażu. Nic nie wiadomo. Na tym lotnisku to jest jeden wielki znak zapytania cały czas nie wiadomo i informacje są przekazywane praktycznie przez pasażerów. Pasażerom przekazują jakieś informacje zdobyte zupełnie przypadkiem. Nie ma żadnego informatora od linii lotniczych, który by konkretnie powiedział o co kaman. Boże, ja tu wczoraj byłem, stałem 5 godzin. Mam déjà vu, znowu to samo miejsce, Matko Boska. No i z powrotem wróciliśmy na terminal, dlatego że się okazało, że nasze walizki nie zostały w ogóle nadane do samolotu, tylko są tutaj, gdzie je nadawaliśmy. Szok. Masakra. Czyli to oznacza, że oni od razu wiedzieli, że nie dadzą nam tych walizek. Bo w ogóle ich nie nadawali. Było duże zamieszanie. Wszyscy tutaj po hiszpańsku się kłócą. Ja oczywiście nie rozumiem o co chodzi, ale odebrałem już walizki i dostaliśmy nazwę hotelu. Hotel jest inny niż wczoraj. Znowu przy Playa del Carmen, więc około godziny będziemy jechać. A tutaj jest inny gościu, który wyszedł i będzie jakiekolwiek informacji. El del turoperador junto con usted nos dice la misma información. Para cuando estemos en el autobús, no me digan que lo que me he dicho antes no me vale. Entonces vamos a empezar a tener ya una composta. Może ktoś coś z Was zrozumie z tego, bo ja nic nie rozumiem. Walizki znowu do autobusu. Znowu ten sam autobus co wczoraj. I jazda do hotelu. Co prawda, jak zawsze bardzo fajnego. Bliżej Cancun, tu Playa del Carmen. Ale znowu the same story. Zobaczymy, jak się znowu skończy.
I rozpoczynamy wakacje w Meksyku znowu. W autobusie udzieliła nam się już naprawdę dobra atmosfera z tego całego zmęczenia i pasażerowie zaczęli zbierać pieniądze na naprawę samolotu. Późnym wieczorem trafiliśmy ponownie do nowego hotelu Blue Bay. Część pasażerów naszego lotu zrezygnowała z czekania i na własną rękę musieli zarezerwować sobie inny lot, zapłacić za niego i polecieć. Myślę, że z ponad 300 osób pozostało nas około 50. Kolejny dzień chaosu. Witamy. Buenos dias z liniami Work to Fly. Jestem już w kolejnym nowym hotelu. Nazywa się Blue coś tam Resort. To już jest mniej ważne. Ważne jest to, że jest znowu kolejny dzień poranek. I dostaliśmy info od linii lotniczych, że wylot jest dzisiaj o 14:00 i mamy się zaraz zbierać na autobus. Niektórzy są już tak zmęczeni, że nawet nie zdążyli jeszcze na śniadanie wstać, a linie lotnicze już każą nam pakować się do autobusu i znowu lecieć na lotnisko, gdzie prawdopodobnie wylecimy o 14:00. Tyle, że dzwoniąc na lotnisko w Cancún i w Madrycie, wszyscy dają informację, że takiego lotu nie ma i dzisiaj nie będzie. To jest zabieg linii lotniczych tylko po to, aby zaoszczędzić na kosztach noclegu, czyli plan jest taki, żebyśmy wyjechali znowu na lotnisku 10 godzin czekali na informację o braku lotu prawdopodobnie, a następnie znowu autobusem przewożą nas do trzeciego już hotelu, czyli byłby to 4. pobyt na lotnisku. Na szczęście pasażerowie zorientowaliśmy się w tych niecnych planach linii, zorganizowaliśmy grupę na WhatsAppie, co prawda jest hiszpańskojęzyczna, więc w ogóle wszystko jest po hiszpańsku. Każda obsługa customer serwisowa jest po hiszpańsku. Bardzo mało osób mówi po angielsku, więc ciężko nam się porozumieć, ale tutaj zapoznaliśmy się z wieloma osobami, które nam tłumaczą na angielski. I na tej grupie WhatsAppowej zorganizowaliśmy się w ten sposób, że robimy mini strajk w hotelu, a mianowicie nigdzie nie wylatujemy, nie wsiadamy do autobusu, który poleci na lotnisko, tylko robimy mini strajk przy recepcji i przekazujemy informacje i żądania liniom lotniczym, aby przedstawiciel linii lotniczych przyjechał do nas do hotelu i przedstawił, jaka jest konkretnie sytuacja. Ponieważ jesteśmy traktowani w tej chwili jak jakieś przedmioty marionetki, przysyłani z hotelu na lotnisko autobusem. Nie są nam podawane żadne konkretne informacje. Status obecny jest taki: trzeci dzień ekstra w Meksyku. Hola, somos los pasajeros del vuelo World to Fly afectado por una rotura, Okazało się, że nasza grupa była bardzo dobrze zorganizowana i miała dobre kontakty, ponieważ robiliśmy nagranie protestacyjne, które trafiło do hiszpańskiej telewizji. Jestem na punkcie spotkań naszej grupy. Tutaj dostarczyli nam nawet wodę, bo my jesteśmy w tej chwili jako uchodźcy. Przed chwilą odbyło się tutaj spotkanie, oficjalne nagranie do telewizji z protestem. Oczywiście to nagranie wstawię, przepraszam, że się śmieję, ale wygląda ono bardzo poważnie. Jak ludzie porwani dla okupu występowali, porwani przez terrorystów, sytuacja aż tak poważna nie jest. Chociaż oczywiście każdy z 300 gości może mieć jakieś plany. Rzeczywiście przesunięcie te 3-dniowe podróży może być istotne. Sytuacja wygląda tak, że spotykamy się w lobby za jakieś parę minut i wywołujemy presję na hotelu, aby opłacił nam kolejny pobyt, ponieważ nikt z linii lotniczych nie angażuje się w to, żebyśmy zostali tutaj dłużej, tylko każą nam lecieć na lotnisko, aby się odprawić na samolot, którego nie ma. I tak wygląda sytuacja. Idziemy teraz z całą grupą protestacyjną do lobby hotelowego, który jest jakieś 5 minut stąd, bo hotel jest ogromny. Mamy transparenty, mamy flagi i robimy wszystko, żeby odzyskać naszą godność. Ale jesteśmy oczywiście asekurowani tutaj przez terrorystów, więc jak sobie swobodnie idziemy z przodu i z tyłu, idą za nami. A zobaczymy, co uda się osiągnąć. Część z naszych poszkodowanych wybrała się golfkarami do centrum, dlatego że są już na tyle zmęczeni, odwodnieni, nie mają pożywienia, ledwo co chodzą i tylko ci najbardziej wytrwali są w stanie iść ścieżką. Okej, dotarliśmy całą grupą już do hotelu. Zaraz zacznie się tutaj wywoływanie presji. Jestem w głównym lobby i tutaj już protest oficjalny zaczyna się. Zaczynają dyskutować z przedstawicielami. I chcemy oficjalnego stanowiska w hotelu.
w tej sprawie. Kto zapłaci nam za popyt? Udało się uzyskać informację od przedstawicieli hotelu, że nie zamierzają nam przedłużyć doby hotelowej i nie zapłacą nam za dobę hotelową, ponieważ mamy lot, tak przynajmniej linie lotnicze ich informują, i mamy się wymeldować i busem przetransportować na lotnisko. Ale nie jest prawdą, że mamy lot, dlatego że na ten lot nawet nie da rady się odprawić, więc to jest jedna wielka ściema, ale za 20 minut ma się stawić tutaj jakiś przedstawiciel hotelu i przekazać nam więcej informacji, ale na chwilę obecną status jest taki, że mamy się z nim dowiedzieć. Po prostu szokująca informacja. Kolejny update sytuacji. Jest godzina 12:30. Każdemu z pasażerów powiedziano, że mamy się wymeldować do godziny 12:00. Ja tego nie zrobiłem. W międzyczasie dostałem informację na naszej grupie WhatsAppowej anulacyjnej odnośnie tego, że hotel przedłuża nam check-out do godziny 13:00, więc mam jeszcze pół godziny, a linie lotnicze nadal stoją na stanowisku, że dzisiaj wylecimy, chociaż jest prawdopodobieństwo, że nie wylecimy, bo samolot jest ciągle w montażu, jeżeli chodzi o ten element wadliwy, ale co dziwne, linie lotnicze nie zagwarantowały nam transportu z hotelu na lotnisko, czyli pod hotelem nie stoi żaden transport. Mimo wszystko mamy się wyczekautować i nie wiemy, co mamy dalej robić. Czy na własną rękę dotrzeć do hotelu, na ten lot, który twierdzą, że jest o 14:00, chociaż i tak już nie ma czasu na to, żeby wylecieć o godzinie 14:00. Czy mamy czekać na informacje w hotelu? Po prostu kompletny chaos. Ta grupa wsparcia, która jest głównie w języku hiszpańskim, jest mega dobrze zorganizowana. Wstawili już grupowe filmy na Instagramie, podpinając, linkując linie lotnicze na portalu X, stawiając posty, oznaczając też telewizje hiszpańskie, więc zaczyna się robić z tego duża akcja i ze wszystkich stron jest wywoływane ze strony pasażerów ciśnienie na linie lotnicze, na hotel, abyśmy byli traktowani poważnie, bo cały czas od 3 dni wszystkie informacje są pod znakiem zapytania. Mogliby powiedzieć wprost, że nie wiem, mamy lot w sobotę za 2 dni i szykujcie się na ten lot na sobotę i wszystko byłoby ok, a w tej sytuacji zwlekając informacji, nie podając żadnych informacji, nie wiemy, na czym stoimy, przez to jest potęgowany niepokój wśród pasażerów. Nastroje są niezbyt pozytywne, opinie o liniach lotniczych negatywne będą się również kumulować, więc niczemu to nie służy. Nie rozumiemy kompletnie tego braku informacji i braku traktowania ponad 300 pasażerów poważnie. Prędkość informacji na tej grupie WhatsAppowej wynosi 100 wiadomości po hiszpańsku na minutę, więc ciężko jest tam się odnaleźć, nie znając języka hiszpańskiego. Po angielsku bardzo mało osób mówi, więc ja tam mam swojego ziomka, który tłumaczy tylko kluczowe informacje po angielsku i czekam na kolejny update, korzystając tutaj z uroków tego hotelu. Hola muchachos! Najnowsza informacja jest taka, że mam się wymeldować z pokoju hotelowego o godzinie 12:00, jest 12:30, czyli jesteśmy pół godziny po wymeldowaniu, zablokowali nam karty do pokoju, więc bagaże są zostawione w zamkniętych pokojach, nie możemy ich otworzyć, nie możemy wziąć prysznica, żeby się przygotować do wylotu. Musimy iść na recepcję, żeby przedłużyć ważność karty, wtedy nam odblokują, ale o 13:00 musimy się wymeldować z pokoju, wyczekautować i czekać w recepcji na nie wiadomo na co. Jest totalny chaos. Linie lotnicze nie podstawiły nam i nie podstawią nam busa z hotelu na lotnisko, więc nie mam pojęcia, w jaki sposób mamy się udać na lotnisko, na lot, którego prawdopodobnie nie ma. No ale tak traktują swoich klientów linie World to Fly, pamiętajcie. Są to hiszpańskie lub portugalskie linie lotnicze, nie meksykańskie, ale customer service na najniższym możliwym poziomie. Omijajcie szeroki mów. Zobaczcie, że kanał Jachtomaniak zboczył troszkę z głównego wątku i mało jest tutaj elementów żeglarskich, no ale takie sytuacje zdarzają się, myślę, że raz na parę milionów lub więcej. Myślę, że to jest szansa wygrania fotolotka, 3 razy mieć odwołany lot z jednej lokalizacji, więc no nie omieszkam zamieścić tego elementu w moim blogu, mojej relacji filmowej, gdyż dla niektórych może to być ciekawe, posłuchać jak postępują linie lotnicze, jakie sytuacje mają miejsce przy odwoływaniu niektórych lotów na świecie, jak to się odbywa, jakie są procedury, jak następuje później plan kosztów. Dodam wam tylko tyle, że w dniu wczorajszym na lotnisku dostałem bon na $20 do wykorzystania na obiad. Co to jest $20? Jak każdy obiad, który był możliwy na lotnisku, kosztował około $30, więc nawet nie starczyło na jeden obiad. W ten sposób linie lotnicze traktują swoich pasażerów. Matko, co to idzie?
właśnie z krzaków wyszło takie zwierzątko. Nie wiem, czy to jest opos, czy co to jest za zwierzę. Co to jest? Przychodzi, w ogóle się nie boi. Najświeższy update, jest godzina 13:30. Część osób zrezygnowała z tego lotu. Inna zobaczmy, zarezerwowała nowy lot na sobotę, a ja mnie termin żadny nie ciśnie, więc mam to gdzieś. Zostawiłem rzeczy w pokoju, zamknąłem pokój. Karta do pokoju już nie działa, nie otwiera pokoju, ale nie mam gdzie zostawić rzeczy, więc się wybrałem na plażę. Tutaj ten ośrodek jest olbrzymi. Blue Bay. Przepraszam, w Playa del Carmen. Tutaj przy samej plaży jest olbrzymi basen. Jest tu praktycznie wszystko. Tam jest podobno ładna plaża, więc idę zobaczyć, jak to wygląda. Basen jest gigantyczny. Na wiele części. No i czekam na kluczową informację odnośnie transferu z hotelu na lotnisko, bo tego brakuje. Wszystkim ludziom kazano się wylogować z pokoi z hotelowych. Nie chcą zapłacić za kolejny pobyt, ale nie zagwarantowali nadal transferu. Zanim wyszedłem tutaj na plażę i na basen, to też była ciekawa akcja, ponieważ obsługa hotelowa chodziła po wszystkich pokojach z listą, pukali i sprawdzali, czy ludzie z naszego lotu skancelowanego wylogowali się już z pokoi i zaznaczali na liście, kto wyszedł z pokoju, kto zabrał walizki, kto zostawił walizki. Ja stałem obok, patrzyłem, że weszli do mojego pokoju i zaznaczyli, że walizki są pozostawione w środku, no i poszli sobie dalej. Więc ciekaw jestem, jak ta sytuacja się rozwinie. Czy linie lotnicze opłacą pobyt w hotelu? Czy linie lotnicze zagwarantują transfer na lotnisko? Co się stanie z moimi walizkami? Jak potraktują nas jako pasażerów linii lotniczych World to Fly? Usłyszałem też od koleżanek z Hiszpanii informację, że te linie są bardzo nieprzychylne dla klientów, nie dają żadnych rekompensat, customer service jest na najniższym poziomie, nie odpowiadają na żadne reklamacje, zgłoszenia gwarancyjne, reklamacyjne i bardzo ciężko jest cokolwiek wyegzekwować, więc już czuję, że będzie o to walka. Z tego względu też staram się jak najbardziej wykorzystać tutaj własne prawa. To jest teraz w tej chwili taka rozgrywka szachowa z tymi liniami lotniczymi World to Fly, więc no nie wygląda to za ciekawie, a temperatura cały czas 35 stopni. W pewnym momencie, kiedy byłem w basenie, na naszej grupie WhatsAppowej dostałem informację od pasażerów, że pod hotelem pojawił się autokar na lotnisko. Zwróćcie uwagę na to, że te informacje dostałem od innych turystów. Zero powiadomienia od linii World to Fly, które są najgorszą marką, z jakąkolwiek miałem w życiu do czynienia. Ich sposób zarządzania całą sytuacją nie jest godny jakiejkolwiek linii lotniczych na świecie. W efekcie do autokarów biegłem w kąpielówkach i musiałem się przebierać na lotnisku. To była istna paranoja. Wspaniałomyślne linie lotnicze wręczyły wszystkim 20 pasażerom na szybko wydrukowany list z przeprosinami i obietnicą rekompensaty 600 euro, których, wyobraźcie sobie, nigdy w życiu nie zobaczyłem. World to Fly nie odpowiadają na żadne wezwania od 6 miesięcy, nie raczyły wypłacić obowiązkowego odszkodowania do tej pory. Obecnie przeciwko tym liniom toczymy zbiorową sprawę sądową w Hiszpanii, która raczej szybko się nie skończy. Więc omijajcie szerokim łukiem tą pseudofirmę, jeśli nie chcecie zamrozić swoich kilku tysięcy złotych na parę lat. Witam po raz trzeci na lotnisku Cancun. Nie, jaki trzeci? Po raz czwarty na lotnisku Cancun. Udało się przejść kontrolę bezpieczeństwa, udało się przejść check-in. Oddaliśmy wszyscy walizki. Nadal nie wiadomo, czy polecimy, chociaż dzisiaj jest to bardzo wysoce prawdopodobne. Do tego czasu zostało jeszcze 2 godziny. I wyobraźcie sobie, że zaplanowany jest samolot Airbus A380, czyli jeden z największych samolotów świata, a liczba pasażerów która była cierpliwa i czekała do samego końca informacji od linii lotniczych, to jest 20 osób. Więc będziemy mieli cały samolot absolutnie dla siebie, co jest coś nieprawdopodobnego. W Czekinie nawet z obsługi się śmiali, że nigdy w życiu takiej sytuacji nie mieli, żeby olbrzymi samolot międzykontynentalny miał tak niskie obłożenie. No ale jednak takie rzeczy się zdarzają. Tutaj pani mnie śledzi, a chcę pokazać mniej więcej właśnie jakiego wzrostu są Meksykanie. Ja byłem mega zaskoczony, że to jest tak niski naród i może tutaj oprócz rysów podobnych do Majów, to ich wzrost jest również zaskakujący. No, mężczyźni są też mega niscy. Prawdopodobnie był to ostatni dzień pobytu w Meksyku. W sumie się już cieszę, bo mam już dosyć tego pobytu, mam już mało rzeczy czystych ze sobą, więc chciałbym już do Europy dolecieć, zrobić jakiś
zakupy asekuracyjne. A teraz idę sobie na obiadek do Baba Gum, korzystając z vouchera, który otrzymaliśmy. Sytuacja jest nieprawdopodobna, bo tylko te 20 osób z ponad 300 wytrwało. Część kupiła nowe bilety, niektórzy po 2000 euro. Takie informacje przekazali na naszej grupie WhatsAppowej. Niektórzy kupili loty na niedzielę, czyli za 2 dni, bo nie wierzyli, że tej linie World to Fly coś z tym zrobią. A niektórzy całkowicie zrezygnowali z lotu, bo mieli na przykład jedna para z Meksyku miała koncert Taylor Swift w Lizbonie i musiała odlecieć do Madrytu, później z Madrytu do Lizbony, ale przez cały incydent ten koncert minął, więc dużo osób musiało zrezygnować z lotu. I tego typu sytuacje miały tutaj miejsce. No, ja się koniec końców cieszę. Mam nadzieję, że w końcu zobaczę Madryt i będzie wspaniała przygoda kolejna. No i ku mojemu zaskoczeniu jednak lecimy. Właśnie te 15 osób wprowadzili do samolotu. Mamy autobus i jednak bye bye Mexico, bye bye. Żegnam się z Meksykiem, wsiadam do autobusu, więc nie odliczyłem. Wyrysowali tylko pasażerów, która leci wielkim Airbusem A380. No, patrzcie na tą ilość pasażerów. Taki samolocik nam podstawili. Chyba mniejszych nie mieli. Z takim łykiem wielkim. Tak wygląda samolot międzykontynentalny tuż przed startem. Prawie cały pusty. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. O co tutaj chodzi? Jak te linie lotnicze mogły sobie na to pozwolić? Zobaczcie, tu i to samo z przodu. Here's our friends, hello! I z przodu też. Pusto. Nieprawdopodobne. Nieprawdopodobne. Nie wiem, czy kiedykolwiek komuś się coś takiego przytrafiło. Wracam na swoje miejsce. Mega dobrze. Excela ogarniają w tych liniach lotniczych chyba. No także po 3 dniach uda się wylecieć, teraz już jestem pewien. I oczywiście to jest ten samolot, który był naprawiany, ale mam nadzieję, że udało się wszystko naprawić. Zobaczcie, jak to wygląda. Lecimy już do Madrytu. Przejdę się po swoim samolocie prywatnym, żeby wam pokazać, jak wygląda samolot. Tak przejdziemy do tego rzędu. To jest trochę ludzi. Okej. Muszę przejść dalej. Przejdę sobie dalej.